Drętwieje Ci pośladek i chcesz wiedzieć, czy masz rwę kulszową albo coś innego, a jak nie rwa kulszowa, to na pewno zespół mięśnia gruszkowatego. Tylko czy wiesz, że mięsień gruszkowaty to tylko jedna z wielu przyczyn drętwienia i bólu pośladka i nogi? Ból pośladka i drętwienie nogi nazywa się ogólnie zespołem głębokim pośladka. Sam termin jest mało znany, ponieważ bardziej popularny jest zespół mięśnia gruszkowatego, który jest jednym z przykładów zespołu głębokiego pośladka. Zespół głęboki pośladka to jednostka, w której występuje drętwienie i ból pośladka z ciągnięciem do tylnej części nogi. Najczęściej do kolana, ale w skrajnych przypadkach może też schodzić niżej. Nieraz ból może też promieniować w górę w kierunku pleców, co może utrudniać rozróżnienie go od rwy kulszowej, ale najczęściej da się to zrobić. Dochodzi wówczas do uciśnięcia nerwu kulszowego przez jakąś strukturę w pośladku. Bo struktur w pośladku, które mogą uciskać nerw kulszowy, jest kilka. A teraz będzie krótka anatomia, ale jeśli Cię to nie interesuje, to przewiń do dalszej części filmu. Nerw kulszowy w pośladku znajduje się w tak zwanej przestrzeni podpośladkowej, gdzie od tyłu odgranicza go mięsień pośladkowy wielki, od przodu tylna część szyjki kości udowej z krętarzem mniejszym i większym, od boku kresa chropowata z przejściem ścięgnistym mięśnia naprężacza powięzi szerokiej w pasmo biodrowo-piszczelowe, a od przyśrodka otwory kulszowe większy i mniejszy. Od góry do dołu w przestrzeni podpośladkowej mięśnie układają się następująco. Mięsień gruszkowaty, bliźniaczy górny, zasłonowy wewnętrzny, bliźniaczy dolny i czworoboczny uda. Dla ciekawskich, mięsień zasłonowy zewnętrzny leży przed mięśniem czworobocznym uda i zasłonowym wewnętrznym i nie wchodzi w skład przestrzeni podpośladkowej. Koniec anatomii. W takim razie co może uciskać nerw kulszowy w pośladku? Jedną z rzeczy jest mięsień gruszkowaty, co może prowadzić do zespołu mięśnia gruszkowatego. I tutaj kilka rzeczy, które mogą pójść nie tak. I przy okazji dowiesz się, dlaczego rozciąganie mięśnia nie zawsze może tutaj pomóc. Jednym z powodów może być przerost mięśnia gruszkowatego. I tak jak odosobniony częściowy przerost mięśnia do 4 mm nie musi jeszcze powodować tych dolegliwości, tak w połączeniu z nadwrażliwością nerwu kulszowego we wcięciu kulszowym już powoduje te dolegliwości znacznie częściej. Pierwszym leczeniem jest fizjoterapia do 6 tygodni. Gdy to nie skutkuje, ostrzykuje się mięsień gruszkowaty toksyną botulinową, czyli botoksem, co ma doprowadzić do kontrolowanego porażenia, a co za tym idzie, atrofii mięśnia. Gdy to nie skutkuje, wykonuje się endoskopową resekcję mięśnia. Drugim powodem jest dynamiczne uwięźnięcie nerwu kulszowego przez mięsień gruszkowaty. Czyli mięsień gruszkowaty podczas jakiegoś konkretnego ruchu uciska ten nerw, co prowadzi do obrzęku. Prowadzi to wówczas do jeszcze większego ucisku, do jeszcze większego obrzęku i koło się zamyka. Leczy się to endoskopowym uwolnieniem mięśnia, ale ważne jest tutaj, żeby podczas tego uwalniania sprawdzić ruchomość nerwu i mięśnia. A leczenie operacyjne otwarte wykonuje się podczas nawrotów dolegliwości. Trzecim powodem jest niestandardowy przebieg nerwu kulszowego. Beaton w 1938 zaproponował 6 patologicznych ułożeń nerwu kulszowego w stosunku do mięśnia gruszkowatego. Typ A to typ normalny, czyli niepodzielony nerw wychodzi spod mięśnia gruszkowatego. Typ B, czyli podzielony nerw kulszowy, przebiega przez i poniżej mięśnia gruszkowatego. Typ C, czyli podzielony nerw kulszowy, przebiega powyżej i poniżej mięśnia gruszkowatego. Typ D, czyli cały nerw kulszowy przebiega przez mięsień gruszkowaty. Typ E, czyli podzielony nerw przebiega przez i powyżej mięśnia gruszkowatego. Typ F, czyli cały nerw przebiega powyżej mięśnia gruszkowatego. I dodatkowy typ G, w którym występuje dodatkowa głowa mięśnia gruszkowatego z osobnym ścięgnem. Zmiany te można rozpoznać w rezonansie magnetycznym. Samo rzadkie ułożenie nerwu nie prowadzi jeszcze do wystąpienia bólu i drętwienia. Ważny jest tutaj jeszcze czynnik drażniący, czyli np. długotrwałe siedzenie, bezpośredni uraz pośladka, nadmierne rozciąganie albo przeciążenie. Leczenie polega na tenotomii mięśnia gruszkowatego, ale najlepiej z obu jego stron, ponieważ uwolniony z jednej strony brzusiec może nadal pociągać nerw podczas retrakcji po tenotomii.
Kolejnym powodem może być niestandardowy przyczep mięśnia gruszkowatego. I może to obejmować zbyt wielki albo zbyt szeroki przyczep, albo dodatkowy brzusiec mięśnia. Może się również łączyć swoim ścięgnem z mięśniem pośladkowym wielkim albo mięśniem zasłonowym wewnętrznym. W tym przypadku również leczeniem jest fizjoterapia, ostrzykiwanie toksyną botulinową albo endoskopowe uwolnienie. Ostatnimi dwoma powodami zespołu mięśnia gruszkowatego są uwięźnięcie nerwu kulszowego przez zwłóknienia, które nastąpiły po operacji otwartej uwolnienia nerwu oraz urazy i choroby przeciążeniowe, czyli naciągnięcia, wapniejące zapalenia ścięgna, awulsje itd. Drugim powodem wystąpienia zespołu głębokiego pośladka są zwłóknienia i pęczki włóknisto-naczyniowe. I tak jak pęczki włókniste, które mogą, ale nie muszą zawierać pęczków naczyniowych, są często obecne podczas uwolnień endoskopowych, to bardzo wiele zależy od ich nasilenia. Przy niewielkich zwłóknieniach, które nie ograniczają ślizgu nerwu podczas ruchu biodra albo kolana, nie wpływają na sam nerw. Gdy jednak nawarstwienie się tych zwłóknień zmniejsza ślizg i zmniejsza ruchomość nerwu kulszowego, może wtedy dojść do neuropatii nerwu kulszowego. A dzięki uprzejmości mojej pacjentki, której rehabilitację prowadziłem, mogę pokazać Wam zdjęcie bardzo dużych zwłóknień, które silnie ograniczały ruchomość nerwu kulszowego, powodując bardzo dużą neuropatię przez długi czas. Z punktu widzenia makroskopowego są trzy rodzaje zwłóknień. Pęczki włókniste, w których można znaleźć naczynia krwionośne, pęczki włókniste bez obecności naczyń krwionośnych i czyste pęczki naczyniowe zbudowane z naczyń bez tkanki włóknistej. Mogą być zlokalizowane proksymalnie, czyli w sąsiedztwie wielkiego wcięcia kulszowego, środkowo, czyli na poziomie mięśnia gruszkowatego i kompleksu mięśni zasłaniacza wewnętrznego i bliźniaczych i dystalnie, czyli między mięśniem czworobocznym uda i przyczepami grupy kulszowo-goleniowej. Na każdym z tych poziomów pęczki mogą tworzyć się albo przyśrodkowo, albo dobocznie. Trzecim powodem bólu i drętwień pośladka i nogi jest zespół bliźniaczo-zasłonowy. Jest to bardzo rzadkie, ponieważ ze względu na bliskość kompleksu mięśni bliźniaczo-zasłonowych z mięśniem gruszkowatym sprawia to, że zaburzenie pracy jednego mięśnia będzie automatycznie wpływało na pracę pozostałych mięśni. I kiedy przez wyżej położony mięsień gruszkowaty i niżej położony kompleks bliźniaczo-zasłonowy przebiega nerw kulszowy, to może dojść do efektu nożyczek i finalnie do ucisku i uwięźnięcia nerwu. Leczenie jest takie samo jak w poszczególnych przypadkach zespołu mięśnia gruszkowatego. Czwartym powodem jest ograniczenie przestrzeni kulszowo-udowej przez uraz lub przeciążenie mięśnia czworobocznego uda. Dochodzi do zapalenia, obrzęku i ograniczenia tej przestrzeni, co może prowadzić do uwięźnięcia. W ostrych przypadkach dochodzi do uszkodzenia dystalnego przyczepu raczej wszystkich małych mięśni biodra, ponieważ izolowany uraz mięśnia czworobocznego uda nie został jeszcze nigdy w literaturze opisany. Ale charakterystycznym znaleziskiem podczas ograniczenia tej przestrzeni kulszowo-udowej jest zmieniony sygnał mięśnia czworobocznego uda, co może prowadzić do obrzęku, zerwania i atrofii. Leczenie polega na endoskopowej dekompresji, ale leczeniem pierwszego wyboru jest leczenie zachowawcze, czyli fizjoterapia. Przyczyną zespołu głębokiego pośladka może być też grupa kulszowo-goleniowa. I może do tego dochodzić przy entezopatiach przyczepów na guzie kulszowym. A jak nie wiesz, co to jest entezopatia, to nie czekaj, tylko koniecznie zobacz ten film, który Ci to wszystko wyjaśni. Ale również przy naderwaniu grupy kulszowo-goleniowej, przy złamaniu awulsyjnym, przy tendinopatii, przy wapniejącym zapaleniu ścięgna czy przy urazach. Stan zapalny, obrzęk i zwłóknienia tych struktur mogą podrażniać nerw kulszowy podczas ruchu, co prowadzi do angielskiego ischial tunnel syndrome, którego nie znalazłem w polskim tłumaczeniu. A czy ogromny mięsień pośladkowy wielki może też prowadzić do uwięźnięcia nerwu kulszowego? Może. Najczęściej przez przykurcz, do którego dochodzi z powodu licznych iniekcji domięśniowych w tej okolicy. Dochodzi wówczas do włóknienia śródmięśniowego w kierunku ścięgna dystalnego, do atrofii mięśnia pośladkowego wielkiego i przesunięcia pasma biodrowo-piszczelowego do tyłu i do środka, co prowadzi do uwięźnięcia nerwu kulszowego. I ostatnia przyczyna to przyczyny ortopedyczne, czyli podrażnienie nerwu, do którego doszło na przykład przy wykonywaniu endoprotezoplastyki biodra
albo wszelkich operacji w obrębie miednicy czy kręgosłupa, ale również anomalie anatomiczne, kostne, które z biegiem czasu mogą powodować podrażnienie nerwu kulszowego. A jak już wyczerpałem tę sekcję teoretyczną, to teraz Ci powiem, w jaki sposób rozróżnić ten zespół od rwy kulszowej i jak spróbować leczyć to zachowawczo. Podczas rwy kulszowej ból z reguły jest bardzo ostry i intensywny, sięgając okolicy kręgosłupa. Podczas gdy w zespole głębokim pośladka ból jest raczej o średnim nasileniu, bez ostrego przebiegu i najczęściej zaczyna się na pośladku i rzadko powyżej niego. W rwie kulszowej ból może pojawiać się podczas każdego ruchu. W zespole głębokim pośladka ból i drętwienie pojawia się najczęściej podczas siedzenia, kiedy obszar przebiegu nerwu kulszowego przez pośladek jest dodatkowo uciśnięty. Stąd charakterystyczne ustawienie przeciwbólowe osób z tym zespołem, gdzie odciążamy jeden pośladek podczas siedzenia. Podczas rwy kulszowej ból bardzo wzrasta, gdy uniesiemy prostą nogę, a w zespole głębokim pośladka najczęściej ból jest odczuwalny podczas rozciągania pośladka. A co robię ze swoimi pacjentami, kiedy podejrzewam u nich zespół głęboki pośladka? Przede wszystkim, jeśli dolegliwości nie trwają długo i jestem pierwszym fizjoterapeutą, do którego się zgłosili, to najczęściej traktuję to jako problem czysto mięśniowy. A jeśli nie ma poprawy przez okres około 6 tygodni, to odsyłam wówczas do zaufanego ortopedy. A oto 5 przykładów, jak próbuję wprawić biodra w ruch. Po pierwsze, spróbuj neuromobilizacji nerwu kulszowego. Zaczep pas od jogi albo sztywną gumę na stopę. Przyciągnij stopę do siebie, unieś prostą nogę do pierwszego ciągnięcia i następnie naprzemiennie zginaj i prostuj kolano. W momencie, kiedy prostujesz kolano, powinieneś czuć znowu to lekkie ciągnięcie, które czułeś na początku. Staraj się nie przekraczać tego ciągnięcia, żeby nie było bólu, ponieważ możesz w ten sposób jeszcze bardziej podrażnić nerw. Zrób na przykład 3 serie po 1 minucie. Po drugie, samolot. Stań w pozycji jaskółki, ręce oprzyj dla równowagi na stole, krześle czy blacie, kolano lekko zgięte. Otwieraj i zamykaj naprzemiennie biodro. Dobrze, jakby tułów i cofnięta noga były w miarę w jednej linii. Ruch prowadź wolno i dokładnie i pilnuj, byś do końca zamykał i otwierał biodro. Zrób to na 2 nogach dla porównania wrażeń. Głęboki przysiad to podstawa badania zakresu nóg. Stań stopami na szerokości, która jest dla Ciebie najwygodniejsza i najbardziej komfortowa. Przysiądź jak najniżej ziemi, bez odrywania pięt. Nieważne, jeśli zegnie Ci się kręgosłup. To jest ok. Zwróć uwagę, czy jest różnica między jedną a drugą nogą. Jeśli tracisz równowagę i przechyla Cię do tyłu, złap się czegoś dla równowagi, na przykład framugi drzwi. Do mobilizacji bioder usiądź na ziemi jak ja. Nogi rozstaw stosunkowo szeroko, ale bez przesady. I kładziesz kolana raz w lewo i raz w prawo. Staraj się kłaść je jak najniżej. Miednica z reguły powinna się ruszać jak najmniej, czyli staraj się ruszać samymi biodrami, a miednicą ruszaj dopiero, jak już naprawdę nie masz zakresu w biodrach pójść dalej. Na końcu ruchów powinno się czuć ciągnięcie jednej albo drugiej nogi. Porównaj wrażenia obu stron. Ostatnia rzecz to rumuński martwy ciąg, czyli RDL. Chwyć sztangę lub 2 hantle. Pochyl się do przodu jak najniżej, tylko trochę zginając kolana. Plecy są sztywne i wyprostowane. Powinnaś czuć duże napięcie pośladka i tylnych części ud. Ruch prowadź wolno i kontrolowanie. To są moje propozycje i oczywiście samych ćwiczeń jest znacznie więcej, ale daj mi znać w komentarzu, czy je znałaś i jakich ćwiczeń Ty używasz. Dziękuję za obejrzenie filmu, upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.